Hejka moi kochani, witajcie dnia kolejnego. Wczoraj już się nie odezwałam, bo po sąsiadce, wiecie, przywitała się z nami, pogadałyśmy i w ogóle. No i poszliśmy spać, padliśmy po prostu. No i co? Dzisiaj godzina 3 rano, my oczy jak 5 zł. Po prostu oczy jak 5 zł, nie dało się spać i stwierdziliśmy, dobra, dajemy sobie czas do 5 i jak nie zaśniemy, no to wstajemy. No i wstaliśmy. No i patrzcie, 5 rano, włosy umyte, na zewnątrz szaro-buro, ponuro, ciemnica. Ojeju, takie życie, kochani, takie życie, ale wiecie co, może z jednej strony to jest dobrze, dlatego że wejdziemy w ten nowy rytm. A ja już mam tu kubek World's Best Boss, to jest oczywiście z Office, The Office. Walizki zupełnie nierozpakowane, nie, może Wy od razu rozpakowujecie, ale my po prostu padliśmy. Dobra, biorę jakieś mleczko, śmietankę, co tam mam w ogóle, jeszcze będę musiała dzisiaj na zakupy jechać, ale jakieś jajka mam. Fajnie, zjem sobie jajeczniczkę i w ogóle, no i tak, i lodóweczkę zamykamy. I działamy. Lecimy z tym dniem. Ja tutaj już sobie wszystko przygotuję i do Was się odezwę, żeby opowiedzieć Wam o wczorajszej lotniskowej historii. Tak więc zostańcie ze mną, po prostu ze mną. Wiecie, co jest największym plusem wstawania rano? Właśnie to, że możecie obserwować wschód słońca taki piękny. Bo jak to prześpicie, no to lipa. A tak, cudo, coś pięknego. Moi Państwo, przychodzę kilka godzin później. Słoneczko mi tu pięknie świeci, prosto na mnie. Piękna pogoda, mimo że mroźna. Druga kaweczka wlatuje. No i co? Zaczynamy historię odnośnie przylotu tutaj do Stanów. Słuchajcie, pierwsze co, 10 godzin lotu. To była jakaś, no, masakra, nie wiem. Tak jakoś nam się dłużyło, bo wiecie, zanim dojechaliśmy do Warszawy, zanim przeszliśmy przez te odprawy, 10 godzin lotu. Potem, wiecie, te wszystkie kolejne odprawy, odbiór walizek, czekanie na walizki. No i co? Mądra Karolinka tuż przed lotem, wiecie, jak już przeszliśmy te kontrole, poszliśmy do lounge, czyli takiego, wiecie, coś jak pokoiku, poczekalni przed lotem, jak zwał, tak zwał. No i tam były jabłka, mandarynki, no i mężulek przyniósł. Ja mówię, dobra, zjem sobie na samolocie, ale wiecie jak to na samolocie? Trochę się tam przysypia, trochę się je, rozmawia, ogląda. Totalnie o tym zapomniałam. Wjechaliśmy, wszystko super fajnie, ładnie. Przeszliśmy te wszystkie odprawy, no i potem, wiecie, zostawiłam swój plecak, czekamy na walizki. Nagle podchodzi koleś z psem. No i ten pies, wiecie, tym nocholem jego wciąga i co? I pach na mój plecak. No i ja sobie myślę, Boże, co ja tam mam? Totalnie zapomniałam o tych owocach, rozumiecie? To totalnie. No i ten koleś, wiecie, no podszedł i się pyta mnie, czy ja mam jakieś owoce, warzywa. Ja mówię, no mam jabłko i mandarynkę. No więc on mówi, proszę wyjąć, proszę wyrzucić. Wyjęłam, a oni dają jeszcze, mam taką deklarację, czy chcecie powiedzieć, że na przykład wozicie więcej niż $10 000 do Stanów, czy właśnie jakieś warzywa, owoce, pozaznaczać i w ogóle. No ale to nikt na to zupełnie nie patrzył. Każdy, wiecie, do kieszeni. No bo jak odbieracie walizki, to potem przechodzicie, zanim wyjdziecie z lotniska, musicie jeszcze przejść przez jedną tak zwaną odprawę i tam dajecie pani bądź panu taką tą karteczkę z tą deklaracją. No i że ten pies, wiecie, wywąchał, wyjęłam, wyrzuciłam. Ten koleś wypełnił na tej deklaracji, wiecie, mojego paszportu, numer, wszystko. Przechodzimy, no i pani, czy my z mężem jesteśmy rodziną, jak jesteśmy, wiecie, jako razem, no to idziemy razem na szczegółowe sprawdzenie walizek i wszystko. No i to był hit. Wiecie, idziecie przez korytarz, przechodzicie i w ogóle ja, no wiecie, miałam trochę stresa, sobie myślę, co oni nam będą w ogóle tam robić. Nie miałam nic do ukrycia, bo miałam oprócz tego jabłka i mandarynki, nie miałam nic, co mogłoby, wiecie, jakieś mięso, nie można w ogóle. Pamiętajcie, nie przywoźcie żadnych mięs, żadnych właśnie owoców, warzyw, nic świeżego, żadnych, jak to tam było napisane, zwierzaków schowanych, tudzież roślin. Nic takiego nie można przewozić. No i dobra, weszliśmy do tego pokoju i tam jest normalnie taka tuba, przez którą wasze walizki, wszystko przejeżdża. Wy nie, tylko same te walizki, żadne kurtki, żadnych butów, nie trzeba było ściągać nic. Walizki przejechały,
nic więcej nie sprawdzili, walizkę zabieracie, wychodzicie. No ale tam, jak wiecie, bo to widać, jak czyjaś walizka idzie z boku, no to zaraz są 2-3 osoby, które sprawdzają. Ja cię kręcę, moi drodzy. Kobieta otworzyła tą walizkę, a tam po prostu same słoiki, jakieś pudła z ziołami, wszystko. 3 osoby, testy na jakieś narkotyki, OMG. Bardzo dużo ludzi tam było, naprawdę bardzo dużo tam ludzi było. I ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, po co? Po co zwozić jakieś zioła, rośliny? Wiecie, może ludzie nie wiedzą, ale że to przechodzi w Polsce czy w innych krajach. Nie wiem. Jak byliśmy na Hawajach z mężem, no to tam, jak tylko wchodziliście na lotnisko, to wtedy od razu wkładało się torbę, wszystko przez taką tą tubę i oni sprawdzali, czy nie macie właśnie jakichś warzyw, owoców, mięsa, bo to grozi, nie wiem, żebyśmy mogli wywołać jakąś pandemię kolejną w Stanach. To są, wiecie, różne rodzaje roślin, czy warzyw, czy mogą myśleć, że tam są narkotyki. Nie wiem, ale wszystko zakończyło się dobrze. Wróciliśmy do domu, nie wiem, coś koło chyba 23, no i wstaliśmy o 3, no i hello, high life. Teraz jest jakoś godzina 9. Chciałam się do Was odezwać, żeby wypić kawkę, skończyć, już tam porozpakowywałam się praktycznie, ale w następnym filmie, już teraz mi się nie chce, naprawdę mi się nie chce, to w następnym filmie pokażę Wam, co przywiozłam z Polski, co przywiozłam z Polski i prezenty i w ogóle, bo ten film to będziecie widzieć, nie mam pojęcia, kochani, kiedy. Nie mam pojęcia. Tak to wygląda, takie życie. Jeszcze musimy namówić mężulka, który oczywiście nie będzie widoczny, no bo co, ja nie będę go zmuszać. Jak on nie chce, to nie chce, ale postaram się go namówić, żeby ze mną nagrał, usiadł wrażenia odnośnie Polski. Wiecie, co mu się podobało, co mu się nie podobało, co dla mnie się podobało, a jemu może się nie podobało, co go zdziwiło, bo to był jego pierwszy raz w Polsce, tak więc myślę, że porozmawiamy. Ale dzisiaj ten Starbucks to jest hit. Wysłał mi zdjęcia, że w Starbucksie był i zadowolony, bo był w Starbucksie. Wiecie, najbliższy Starbucks z mojej miejscowości, gdzie ja tam mieszkam, no to jest w Warszawie. Tak więc pozdro, byliśmy raz. Dwa, bo raz jak spotkaliśmy się z Emilką, to też byliśmy wtedy. No i tak, kochani, takie życie, trzeba wracać do rzeczywistości, ogarniać, pracować, wiecie, praca, dom, postanowienia noworoczne. Ja tutaj o postanowieniach noworocznych mówić nie będę, bo zauważyłam, że jak ja mówię, nie wiem, będą filmy 3 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, zaczynam dietę, zaczynam ćwiczenia, nigdy to się nie sprawdza. Nigdy nie trwam w tym postanowieniu, tak więc powiedziałam nie. Nie mówię tutaj publicznie o postanowieniach noworocznych, a o ile mi się to wszystko poudaje, co mam zaplanowane, to wtedy Wam będę na bieżąco po prostu mówić. Tak. Jedno, co mogę powiedzieć, to chciałabym się po prostu więcej pić wody i więcej ruszać. To są takie 2, wiecie, no żeby się ruszać, po prostu żeby te 10 000 kroków jakoś nawalać, no i pić więcej wody. To są takie 2 główne, co o nich mogę powiedzieć, a reszta zachowuję dla siebie, ale myślę, że większość z Was również ma jakieś postanowienia, może nie wiem, nie macie, nie praktykujecie tego, bo myślicie, że nie wiem, to co chcę zacząć, to powinnam zacząć tu i teraz. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy się do tego faktu odnosicie. No a ja co? A ja będę się z Wami, kochani, żegnać. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Ja nadal nie mogę w to uwierzyć, co to się porobiło i jestem wszystkim niezmiernie wdzięczna, że tu jesteście. Mam nadzieję, że spodoba Wam się na tym moim kanale. Mam nadzieję, że zrobimy coś nowego wspólnie razem. Postaram się, wiecie, mieć takie fajne vlogi, żeby się dużo działo, motywacyjne, energiczne. Ja taka jestem, kochani. Tam widziałam jakieś komentarze, ludzie mi piszą, że to jest fake, że po prostu jak można taką osobą być, że no ja jestem, ktoś nawet mi w komentarzach pisał, że jestem dziecinna. No ja taka jestem, co Wam mogę powiedzieć? Witam w klubie 31-latków, 31-letnich osób. No i ja chcę taka być i cieszę się, że taka jestem, dlatego że lubię to, ja nie chcę być taka, wiecie, no to tak jak wczoraj, przyjechaliśmy do Stanów i pani już hello, uśmiech, no i to jest to, a nie otwieracie drzwi, dzień dobry, ale to Wam opowiem o podsumowaniu, jeśli chodzi o Polskę. Tyle. Kończymy na dzisiaj, kochani. Trzymajcie się cieplutko.
Dajcie znać, czy macie też śnieg. Ja jak tu patrzę, to jest śnieżek. Cieszę się bardzo. No i co? Do następnego. Witajcie w nowym roku. Do następnego. Bye. Tęskniłam. Tu taki piękny łapacz snów, ale tak powiedzmy 5 razy większy. 5,59 takie wieczorki. Czego w Polsce nie ma. Mam nadzieję, że będzie.